No, I'm not to blame, even though I make these mistakes. Oh, it's all your fault. Serwus moi drodzy, witam Was dzisiaj. Znowu piękne przebłyski wiosny. Mam nadzieję, że tym razem już zagości u nas na stałe. A dzisiaj opowiem Wam o tej pierdole, o tym małym aparacie Sony RX100 model 7. Urządzeniu, które pojawiło się u nas w asortymencie Velocration w postaci sztuki dwie, bo swoją wersję, swoją sztukę ma Maniek, dokładnie tę sztukę ma również Max. Max już z tym urządzeniem pracuje trochę dłużej, no ale nie ukrywam, że to właśnie dzięki mnie, może przeze mnie, ten aparat jest w naszym użyciu. No i dzisiaj chciałbym połączyć swoje dwie pasje, czyli filmowanie, fotografię razem z kolarstwem i opowiedzieć Wam, jak sprawuje się ta pierdółka i po co ona w dzisiejszych czasach smartfonów w naszych kieszonkach z tyłu na plecach. Chowam to, żeby się przypadkiem gdzieś nie wywalić. No i lecimy z tematem tego małego soniacza. Jeżeli w tym odcinku chcecie posłuchać o specyfikacjach i tak dalej, o tym, ile on waży, jaką ma matrycę, jakie ogniskowe, to nie tutaj. Odsyłam Was do materiałów, które rzeczywiście w 100% opisują specyfikacje, techniczne informacje, ale to nie ze mną. U mnie możecie posłuchać za to o wrażeniach i powodach, dla których tak naprawdę zdecydowałem się chłopakom polecić właśnie ten model Comparta. Po co w ogóle Compart i dlaczego nie tylko telefon albo Action Cam, który już w naszych kieszeniach jeździ. 2, czyli ustawienia. Co konkretnie ustawiamy, jakie mam podstawowe funkcje włączone i których trybów używam podczas fotografowania, wprawdzie innym modelem Sony, ale na RX100 ustawiłem zarówno Maxowi, jak i Mańkowi dokładnie bliźniacze ustawienia i które moim zdaniem sprawdzają się najlepiej na takich coffee ride'ach, sytuacjach codziennych, kiedy rzeczywiście chcę sobie pstryknąć trochę lepsze zdjęcie i mieć po prostu fajniejszą pamiątkę. Jakość zdjęć wychodzących ze smartfonów jest naprawdę bardzo dobra, ale osoby, które fotografują, zajmują się wideografią, od razu wiedzą, jakie zdjęcie jest wyciągnięte z telefonu, a które jest wyciągnięte z aparatu. Przede wszystkim jakość bierze się z sprzętu w postaci obiektywu, który jest używany w takich aparatach. I choć cały czas jakość smartfonów i ich szkieł, obiektywów jest coraz lepsza, to dalej te urządzenia nie potrafią w 100% zastąpić, moim skromnym zdaniem, urządzeń dedykowanych. Jest ogrom opinii, że Comparty nadają się tak naprawdę do codziennego użytku w street fotografii, w sytuacjach, kiedy chowamy aparat szybko do kieszonki, a nie potrzebne są na rowerze, bo przecież wiele rzeczy może je zniszczyć. Zgadzam się w 100%. I właśnie największym minusem Sony RX100 jest to, że właśnie mamy tutaj zmienny obiektyw, który pracuje, do którego może się dostać kurz, piasek, może spaść deszcz, wleje się on w aparat, w Comparta, który nie jest wodoszczelny i mamy po 4000 zł od po prostu. Jednak, kiedy sytuacja na to pozwala, jest piękna pogoda, kiedy zabierze się ten mały drobiazg do kieszonki, który bez problemu mieści się z tyłu w bluzie, w koszulce, zdjęcia od razu wychodzą zupełnie inne. Lubię używać słowa inne ze względu na to, że lepsze, gorsze to jest rzecz subiektywna. Absolutnie nie jestem w stanie Wam narzucić mojego gustu i możecie stwierdzić, że iPhone robi miliard razy lepsze zdjęcia. Okej, spoko, to jest Wasze zdanie, szanuję, luz. Mnóstwo osób zachęcało mnie do tego, żeby właśnie przejść na iPhone'a, bo robi świetne zdjęcia. Tak, zgadzam się, robi absolutnie fantastyczne foty, ale dalej jest to smartfon i ja widzę te różnice. Tutaj w domu, w dużo bardziej komfortowych warunkach, w ciepełku, opowiem Wam o dwóch ustawieniach, które zawsze na wszystkich urządzeniach Sony mam ustawione do fotografii.
Głównym trybem, na którym ja osobiście pracuję na ustawkach, jest tryb priorytetu przysłony. Często nie ma momentu na to, żeby rzeczywiście bawić się odpowiednimi ustawieniami czasu, zmieniać ISO i tak dalej. Sytuacja się dzieje, muszę działać natychmiast, więc staram się utrzymać w urządzeniach z mniejszą matrycą w Sony ISO w granicach pomiędzy 100, wirtualne 100, a pomiędzy 1600 lub 3200 w zależności od urządzenia. Akurat w przypadku RX 100 staram się pracować na ISO maksymalnie 1600, no bo wtedy szumienie jest naprawdę minimalne. A dlaczego priorytet przysłony, a nie manual ze zmiennym ISO? Bardzo duże doświadczenie pozwala mi właśnie stwierdzać, że w sytuacjach niezwykle dynamicznych, kiedy jadę wśród ludzi, nie mam czasu na to, żeby bardzo szybko zmieniać ustawienia. Czasami samo zmienienie ustawienia ISO jest niewystarczające do danej sytuacji i musiałbym się też bawić czasem nastawienia oczywiście naświetlania. Pozostawiam te funkcje automatowi Sony, który naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. Głównym powodem, dla którego pracuję na priorytecie przysłony, jest to, żeby rzeczywiście za każdym razem próbować odciąć głębią ostrości obiekt fotografowany, postać, rower, cokolwiek, sprawić, że ten obraz będzie taki miękki i będzie odcinał ważny element od tła. Zwłaszcza jest to ważne w przypadku jazdy na zewnątrz, kiedy chcę zrobić super ostre zdjęcie, więc opcja, którą teraz widzicie, czyli powiedzenie Soniaczowi tego, żeby ustawiał maksymalnie krótki czas naświetlania przy jednoczesnym ustawianiu ISO odpowiedniego, czasami nawet wygórowanego, śrubującego do poziomu 1600, żeby zawsze starał się zachować jak najkrótszy czas naświetlania. Połączenie tych dwóch opcji sprawia, że nie martwię się o to, że jak wrócę do domu, to okaże się, że zdjęcie któreś jest niedoświetlone, tylko po prostu zrzucam materiał, dostosowuję go sobie do swoich preferencji, bawię się po prostu w postprodukcji z danym plikiem, ale przede wszystkim mam spokój głowy, że wiem, że podczas ustawki, mimo tego, że nie było czasu na ustawianie i pracowałem w trybie priorytetu przysłony, na pewno wszystkie zdjęcia wyszły i one będą dobrze naświetlone. To nie jest tak, że pracuję tylko i wyłącznie na priorytecie przysłony. Absolutnie nie. Myślę, że ta opcja jest ustawiona mniej więcej w 60% czasu, kiedy fotografuję, jeżdżąc na rowerze. Reszta to jest używanie naprzemiennie albo manuala, albo jednej z zapisanych ustawień, o których opowiem Wam za chwilę. No ale najpierw przejdźmy do manuala. Jednak muszę być szczery, zawsze wspomagam się opcją automatycznego ISO. Reszta opcji jest ustawiana na bieżąco w czasie jazdy na rowerze. I znajdujemy się w jakiejś niezwykłej sytuacji, jeżeli chodzi o krajobraz, to automatycznie zawsze zmieniam sobie przysłonę na dużo wyższą wartość. Przeważnie pracuję w okolicach 5.6, dochodząc nawet czasem do 8.0. No, zależy mi na tym, żeby obraz był w pełni wyraźny, jasny. Zależy mi na tym, żeby to tło rzeczywiście pokazać. Oczywiście 5.6 nie powoduje, że obraz będzie w 100% tak, że w pierwszym planie mamy ridera, riderkę, a w dalszym mamy krajobraz i on będzie idealnie ostry. Absolutnie nie. Dalej będziemy mieli delikatne odcięcie, ale nie będzie to blur, nie będzie to rozmycie kompletne, tylko po prostu delikatne, subtelne i estetyczne. A czas naświetlania? Tutaj również od zależności od tego, co chcę osiągnąć, jeżeli chcę mieć super wyraźny obrazek, oczywiście bazuję i pracuję na wyższych wartościach, powyżej 500 w warunkach zewnętrznych. Kiedy jesteśmy w jakimś ciemnym miejscu, no staram się, żeby z ręki, kiedy fotografuję jadąc, żeby nie była to wartość poniżej 200, bo nie jestem wtedy zawsze pewny, czy wszystko wyjdzie, zwłaszcza kiedy sytuacja jest dynamiczna, wyciągam aparat i pracuję bardzo szybko, to wtedy zazwyczaj chcę, żeby to było przynajmniej te 200. Od każdej teorii jest jakiś wyjątek, no i w tym wypadku, no oczywiście też się zdarza, że czasami ustawię 100, bo jest wyjątkowo ciemno, jest pochmurno
1/100 ustawiam zazwyczaj w sytuacjach, kiedy chcę sfotografować na przykład osobę jadącą dosyć szybko. Jedziemy powyżej 30 km na godzinę, a w zasadzie powyżej 35 i chciałbym, żeby na przykład tło było delikatnie przesunięte, wiecie, takie zasmużone, ewidentnie widać wtedy, że jest dynamika ruchu, że poruszamy się, no to wtedy ustawiam 100 i staram się utrzymać ten aparat naprawdę stabilnie. Zawsze wtedy przestaję pedałować. Wszystko musi być stabilne, ręce szeroko, łokcie szeroko rozstawione i pytam sobie kilka klatek, tak żeby przynajmniej jedna była na pewno ostra, jeżeli chodzi o postać fotografowaną, ale dzięki temu, że właśnie ta 1/100 pracuje przy wysokiej prędkości poruszających się mnie i obiektu fotografowanego, tło jest rozmazane i naprawdę widać wtedy prędkość, zdjęcie staje się dynamiczne. W sytuacjach ekstremalnie naświetlonych, kiedy jedziemy, przykład w hiszpańskich, andaluzyjskich miejscowościach, gdzie są białe ściany, świeci bardzo mocne słońce, jest godzina 11, 12, zbliża się zenit. Trzeba oczywiście uciekać wtedy do krótkich czasów naświetlania, natomiast to się wiąże z tym, że absolutnie wszystko będzie zamrożone, tej dynamiki ruchu nie będziemy wyczuwali, plusy, minusy. Wszystko zależy od tego, co chcecie osiągnąć. Ja nie ukrywam, ostatnio mam zajawę na to, żeby wszystko było super sharp. Drugą stronę trendu, który teraz na Instagramie i innych portalach fotograficznych związanych z kolarstwem się pojawia, czyli właśnie takiego rozmycia i tak dalej. Ja w drugą stronę na przekór lubię ostatnio mocno zamrażać postaci fotografowane. Poczucie estetyki, ono jest zawsze indywidualne i o tym nie będziemy dyskutować, co się komu podoba. Ważne, żeby wiedzieć, co się robi i robić to świadomie. Po priorytecie przysłony i manualu zostaje ostatnia opcja, czyli MR, czyli zdefiniowane ustawienia, które mamy przypisane do pozycji 1, 2 lub 3. Dawno temu, kiedy jeszcze pracowałem na Sony Alpha 6500, tam miałem ustawione dwie pozycje. Maxowi i Tomkowi polecam ustawiać jedną opcję, bo po prostu bardzo szybko się ją wybiera. Jest to intuicyjne i bardzo w dynamicznych sytuacjach bardzo proste. Na jedynce mam zawsze ustawiony właśnie ten czas 1/100, bo na przykład widzę, kiedy jadę na jakiejś ciekawej drodze, jakiś ciekawy asfalt, tak dalej, jakieś liście i chcę to sfotografować od góry razem ze swoim rowerem. Szybka zmiana na MR1, stykam bez zastanowienia od razu zdjęcia. Wychodzi wtedy na przykład bardzo fajnie zamrożona rama, ale cały asfalt, całe podłoże jest fajnie przesunięte, malowane, jakbyśmy rzucili farbą na płótno. Ja lubię ten efekt, lubię bawić się dłuższymi czasami. A druga sytuacja, kiedy używam tej opcji, to jest fotografowanie na przykład dynamiczne w zakrętach, co bardzo lubię uskuteczniać. Rzucam Wam kilka przykładów tego właśnie, jak fotografuje się z czasem 1/100, czasami 1/50, w zależności wszystko od tego, jak szybko poruszają się zawodnicy, dziewczyny, chłopaki jadący w zakręcie. Jeżeli jest to sytuacja, kiedy zakręt jest szybki, 1/100 w zupełności wystarczy, bo i tak ruch śledzenia obiektu kamerą pozwoli na to, żeby ten obraz za rowerzystą się rozmył. Jeżeli ta prędkość jest niewielka, wtedy 1/50. To są moje 3 podstawowe ustawienia, które uważam, że na samym początku absolutnie wystarczą do tego, żeby zacząć się bawić fotografią nie telefonową i nie automatyczną, troszeczkę bardziej świadomą i powodującą, że te zdjęcia będą rzeczywiście wychodziły takie, jakie chcemy, a nie takie, jakie aparat chce. Jeżeli będziecie mieli ochotę rozwinąć ten temat i znać kilka innych sytuacji albo poznać konkretne ustawienia do konkretnych zdjęć, które się pojawiają na Instagramie czy na Strawie, po prostu dajcie nam znać. Poznaliście opcję? No dobra, a do kogo rzeczywiście tak w 100% kierowałbym ten aparacik? Do wszystkich entuzjastów, którzy nie mają ochoty wozić dużego sprzętu ze sobą. Ja też, jak tylko mogę, to staram się zostawić FX 30 w domu, nie wozić jej na plecach, bo po prostu jest to mało wygodne. Wolę się cieszyć chwilą i jeździć, a kiedy jest potrzeba zrobienia zdjęcia, wyciągnąć coś małego
Ja mam swój typ, który chciałbym w niedługiej przyszłości potestować i sprawdzić, ale o tym w innym materiale następnym, mam nadzieję, który będę mógł niedługo zrealizować. A wszystkim malcontentom, którzy powiedzą, a jak robić foty, to oczywiście bez lustrem, zgadzam się. W profesjonalnej fotografii, kiedy mamy jakieś zlecenie, no nie ma szans tak naprawdę uciec od większego sprzętu, lepszej jakości, większej matrycy, bo po prostu jakość obrazu będzie dużo lepsza. Ale nie oszukujmy się, i tak 90% zdjęć, które robimy podczas jazdy na rowerze, ma trafić na Strawę, ma trafić na Instagrama, a tam właśnie zdjęcia z komparta mocno się wybiją. A żeby robić sobie genialne foty z wyjazdów A7 IV albo nie wiem, Canonem R6, no to uważam, że to jest już trochę przerost treści nad formą. W każdej jednej sytuacji staram się wozić na plecach jak najmniej i po prostu czerpać przyjemność z jazdy, a kiedy sytuacja wymaga, wyciągnąć szybko aparacik, czy to pożyczonego właśnie od Marsa RX-7, czy Action Cama Action 4, którą właśnie w tej chwili nagrywam, albo coraz częściej właśnie iPhone'a, bo ja jeszcze swojego komparta nie mam. Mam wybrany model i mam nadzieję, że już niedługo w innym odcinku będę mógł Wam opowiedzieć o aparacie, który we mnie budzi sporo emocji, komparcie, który nie jest być może bardzo dobrze znany wśród szerszych odbiorców, ale który naprawdę genialnie rysuje i ma charakterystyczny look plików, które z niego wychodzą. Na dzisiaj, moi drodzy, to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten film znajdzie grono odbiorców, którzy na naszym kanale też lubią fotografię, lubią filmy i mają ochotę troszeczkę się pobawić więcej sprzętem, ale nie do końca wiedzą, co wybrać. Uważam, że w obecnym momencie RX100 model 7, a niedługo być może model 8, daje świetną różnorodność, daje świetne opcje do tego, żeby fotografować w bardzo różnym stylu. Jedyną rzeczą, którą bym natychmiast chciał, żeby się zmieniła w tym aparacie, to, żeby był wodoodporny, no i żebyśmy nie mieli stracha, kiedy jedziemy i warunki się zmieniają, że po prostu się on uszkodzi. Na dzisiaj wszystko. Miłego dnia. Trzymajcie się.